na to gruby bolec Nokii. Następnie widzimy port USB i ostatni na nasze słuchawki 2,5 i ostatni taki mini otwór to otwór na mikrofon. I zobaczymy sobie tutaj oryginalną baterię. W tym przypadku jest to bateria BL4C, ale telefon obsługuje baterię BL5C, tą grubszą. I tu widzimy model tego telefonu 2626, wersja softu, wyprodukowany w Węgrzech. Oczywiście Nokia produkowała również telefony w Niemczech, w Finlandii, w Rumunii, w Chinach, w Wietnamie, w Indiach. Naprawdę było ich sporo. I tutaj e-mail tego telefonu. I teraz sobie zobaczymy tutaj podstawowe funkcje w tym telefonie, jak to wszystko się prezentuje. A później sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. I oczywiście jak w większości Nokii możemy sobie uruchomić bez karty SIM, więc tak sobie tutaj działamy. Telefon jest tutaj dość cichym telefonem. My sobie wejdziemy od razu tutaj dość wszystko opornie działa. Wejdziemy sobie w kod systemowy, gwiazdka, kratka, 4.0, kratka i tutaj zobaczymy dokładny rok produkcji tego telefonu. Widzimy 2007, kwiecień 23 i tutaj u góry model tego telefonu 2626 i wersja naszego softu. Tu u samej góry mamy wiadomości, skrzynka, napisz nową i tutaj autotekst włączony. Telefon posiada T9, bardzo fajnie. Następnie kontakty, rejestr naszych kontaktów, połączeń, ustawienia. Tu mamy tematy, dźwięki, wyświetlacz, data i godzina. Łączność. W tym przypadku mamy tylko dane pakietowe. Połączenia telefonu, słuchawek, konfiguracja, zabezpieczenia i ustawienia fabryczne tego telefonu. I tu mamy galerię, tematy, grafika, dźwięki, muzyka, pliki muzyczne, nagrania, odebrane pliki. I zobaczymy sobie tutaj oryginalne dźwięki, jakie zostały wybrane przez producenta. Tutaj były dźwięki SMS-owe, naprawdę bardzo ciche. Wejdziemy w te drugie dźwięki. Dźwięki były ciche, bo nie pogłosiłem po prostu głośnika i dlatego.
I tak już brzmiały tutaj dźwięki w tym telefonie. Teraz sobie przejdziemy dalej i zobaczymy te inne opcje w tym telefonie. Tu mamy radio, oczywiście radio możemy podłączyć wtedy, kiedy mamy słuchawki. Następnie media, tu mamy dyktafon, oczywiście w tym przypadku nie mamy aparatu, jak widzicie telefon tutaj nie obsługuje kamery aparatu, bo nie posiada. Organizator, tu mamy budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki, kalkulator, minutnik, stoper. I tutaj widzimy czat. No powiem szczerze, że nie wiem w jaki sposób miał ten czat działać, pewnie internetowo. I tu jest czat, zaloguj się, zapisane rozmowy i ustawienia naszego czatu. Być może wiele osób z Was wie, na czym polegał ten czat. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu bądź na czacie. I to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. Jak widzicie, jest bardzo prostym telefonem. Powiem Wam o jednym najbardziej znanym wadzie tutaj w tym telefonie. To wyświetlacz, a raczej szybka wyświetlacza. Ona tutaj, widzicie, nam się to bardziej szybko przeciera. A jak nam się przetrze, to strasznie to widać. Teraz widzicie po wygaszeniu naszego wyświetlacza, strasznie to wygląda, jakby była Nokia naprawdę, nie wiem, rzucana czy wycierana o asfalt. Naprawdę to bardzo szpeci ten telefon. I to wszystko, jeśli chodzi o ten telefon. Teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefonu. Ściągamy tę klapkę, baterię, kartę SIM i teraz podwadzamy całą tą naszą obudowę, najlepiej od samego dołu. W tym przypadku tutaj wjeżdżamy sobie w obudowę takim płaskim narzędziem, otwierakiem bądź innym plastikowym narzędziem podobnym i jedziemy sobie tutaj do samej góry. Następnie robimy to samo po drugiej stronie. Jak widzicie, telefon naprawdę bardzo prosty. I teraz widzicie bardzo tutaj ukurzony nasz wyświetlacz i mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe, podobnie jak w Nokii 3310. Taka sama tutaj szerokość, więc jeśli macie taki śrubokręt, to na pewno sobie tutaj poradzicie. Nie musicie dokupywać. I zostały nam jeszcze dwie śrubeczki. I ostatnia śrubeczka. Tutaj dość ciężko te śrubki się odkręcają, więc takim pojedynczym, jednorazowym śrubokrętem raczej sobie tutaj nie poradzicie. Takim musicie mieć taki dość ciężki, oporny najlepiej. I tutaj sobie wszystkie wysypiemy. Śrubeczki. Tutaj 2, 4, 5 i ostatnia szósta. I tutaj zobaczcie, już banalnie prosto wszystko samoczynnie nam wskakuje z korpusu. Tu w korpusie mamy złącze, tutaj USB, złącze ładowania słuchawek tu w jednej kostce, więc sobie możemy spokojnie to wymienić bezstresowo, w bardzo prosty sposób. I tutaj głośnik główny i z zasięgiem też możemy sobie wymienić. Następnie tutaj na płycie głównej zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tu oczywiście slot SIM, no musimy lutować. Wibracje tak samo musimy tutaj zgrzewać, lutować i tak samo styki baterii też musimy tutaj zgrzewać bądź lutować. I tutaj zobaczcie nasz wyświetlacz, tutaj odłączamy i w bardzo prosty sposób odłączamy, wyciągamy. Tu tak fajnie się mocuje go na płycie głównej w tym miejscu. Tu jest taka złączka. I jak chcemy tutaj z ramki wyciągnąć, to tak samo podwadzamy, tutaj wyciągamy nasz wyświetlacz banalnie prosto. I tutaj tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą Nokię 2626. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!